Dzień dobry, witam wszystkich ponownie w programie z Maczetą po zdrowie. Wróciłem do swojego starego bungalow kilka dni temu i chcę coś nakręcić i to bardzo szybko, zanim przyjdzie mi tu kosiarz kosić, bo on kosi, przerywa, ponieważ jest bardzo gorąco. Byłem w Mondukiri, nie wszędzie miałem dobry dostęp, żeby tam coś kręcić, więc ponagrywałem dużo filmów, a teraz to chcę składać i pokazywać wam. I wróciłem. Pieska nie ma, Koko wciąg. Piesek, jak ja wyjeżdżałem, to on do innych ludzi poszedł, oni mieli wilczura i on się z tym wilczurem skolegował, oni wyjechali gdzieś, no i on pojechał z nimi. Ale wprowadziła się inna pani z kotem, to teraz kot mi pilnuje domu. No i moja księżniczka tu mieszkała. Tu w tym pudle mieszkała moja księżniczka, żaba, królewna. Jak wróciłem, była, ale wczoraj już nie było. I tak myślę, czy ją kosiarz skosił, czy ją kot zjadł. Ale ona się przeprowadziła. Wyprowadziła się z tego pudełka, bo jest bardzo gorąco, z tego kubka, co miałem z go zrobić na herbatę i wprowadziła się mi do pokoju. Także mieszka u mnie w pokoju teraz. Także mieszkam z księżniczką. Chcę powiedzieć różnicę między Kampotem a Mondukiri. Kampot to jest miasto bardzo ładne i tak powiedzmy turystyczne. Cała Kambodża to żyje z rolnictwa. Dużo rolnictwa jest, tu jest rolnictwo. Ale tu bym powiedział tak, że jest rolnictwo i turystyka. Mondukiri to jest tylko rolnictwo i z Mondukiri eksportuje się na inne województwa, na inne obszary Kambodży jedzenie, ponieważ tam wszystko pięknie rośnie. Mondukiri to też stolica miodu. Ten miód, tam jest bardzo dużo tego na drzewach, tego dzikiego miodu, co go z drzew ściągają. Góry, trekkingi, wycieczki. Całkiem inaczej ukształtowany. No, dostępu do morza nie ma, tak jak tutaj. Ale dużo za to wodospadów, w których jest woda, a tu nie ma, bo tu woda wyschła, tu jest tylko jak deszcz pada. Pomieszkam tu miesiąc, wracam tam z powrotem. Wracam tam z powrotem do tego samego miejsca, gdzie mieszkałem, do tego mojego kościoła, zameczku. Mimo że jest troszkę droższy, ale negocjuję z właścicielem dobrą cenę, chcę tam pobyć, fajnie mi się tam żyło, właściciel bardzo fajny człowiek, ma swoich pracowników, którzy tam przychodzili ze mną i w karty grać, i w gry i oprowadzali mnie po wodospadach, miód my zbierali, za grzybami chodzili, jest to tam na filmach. Chcę tam pojechać znowu, przesiedzieć tam 1,5 miesiąca, później muszę wrócić na chwilę do Australii, a później wrócić już tu na stałe i się tu osiedlić. No to tyle, bo nie chcę wam gdakać, a chciałem coś powiedzieć, jak to jest tam, jak to jest tu. Podoba mi się tam. Byłem tam w szkole, o jeszcze coś powiem. Byłem tam w szkole takiej dla dzieci zrobić wykład, bo mnie właściciel tego budynku poprosił, on jest także nauczycielem. O zdrowym jedzeniu opowiedzieć, no bo tu jest strasznie reklamowane energetyki, one są tu wszędzie reklamowane, jak się jedzie autem na każdej ulicy co kilka metrów. I ci ludzie miejscowi strasznie lubią się wybielać. Smarują się tak tymi kremami, że aż ten krem wisi na nich, aż się brzydko na to patrzy. I poszedłem do tej szkoły, rozmawiałem tam z młodzieżą w tej szkole i trzeba przyznać, że oni wiedzę mają. Oni wiedzę mają. I bardzo mi się tam w szkole plakat podobał przed wejściem do szkoły na gazetce powieszone. Żeby nie wnosić energetyków, słodyczy, no wnosić owoce. No w Australii to by to było zakazane. W Australii ma się wnosić słodycze, a owoce są zakazane, bo roznoszą muszkę owocową. Także dzięki temu nauczycielowi ta młodzież ma tą wiedzę, tylko nie każdy się do niej stosuje. No lubią to, co reklama pokazuje, ale mnie to strasznie drażni, te reklamy. Już nie drażnią mnie tak te reklamy piwa, jak drażnią mnie tych energetyków, bo one są dla młodzieży. Młodzież od małego pije te słodkie dziadostwo, a to do niczego dobrego nie doprowadza. Reszta będą filmy. Trzymajcie się.
wrócę tu, bo to jest naprawdę piękne miejsce. Widzicie jak piękne? Od razu jak ino wyszedłem na ogród, od razu mnie mrówki gryzą po nodze. Same przygody. Wczoraj też było fajnie, bo dałem sobie tu ginger do suszenia na takie plecione miejsce, co mi właściciel dał, żebym ususzył miał do herbatki. No i przyszedł wiatr i z gingeru wyszło tyle. Wysypało się to tu. A nie chciałem też tego z tych desek zbierać, chociaż deski to tam niczemu nie szkodzą, ale tu śpią niekiedy psy na tych deskach, a ja tych psów nie lubię, bo one mają różne choroby skór. Ale to nie o tym chcę mówić. Chciałem powiedzieć coś jeszcze o tym budynku, w którym mieszkałem tyle dni. To, że on wygląda tak jak wygląda, że to drzewo wygląda, właściciel mówił mu, że ono jest jakieś majestetyczne, oni dużo tu napisów mają. To też jest fajne, też jest piękne. Ale ja wybieram przeważnie drewniane budynki, drewniane domy. One mi przypominają moje dzieciństwo, jak ja sobie żyłem kiedyś na wsi z dużą grupą kuzynów. Zawsze my grali w piłkę, bawili się. Tu też było fajnie, bo tu przychodzili chłopacy miejscowi, którzy pracują u tego farmera i zawsze ze mną w karty grali lub w inne gry. Taką regionalną grę. Ja to nagram jeszcze kiedyś, jak tu przyjadę. A przyjadę, ze względu, że mi się tu bardzo podobało. Ale najważniejsze dla mnie jest to, że ja tam śpię u góry na piętrze w tym budynku. I idę tam teraz wam to pokazać, jak to wygląda. Jeszcze tu tak w koło pomalutku nakręcę. Jak to pięknie tu wygląda. Rano. Całą noc był taki wiatr jak teraz. Ten budynek ma takie, pokażę wam to, z dwóch stron to ma. Chodzę sobie boso, bo już mam papcie popakowane, a butów nie chcę ubierać, bo wyjeżdżam za 2 godziny. Mam jeden z tych miejscowych chłopaków odwieźć motorem na autobus. Mam tam takie okiennice, nie wiem czy to dobrze widać, czy nie widać. I z drugiej strony budynku tam na piętrze też ma takie okiennice. I jak ten wiatr jest dzisiaj, to tam przewiewa. W środku cały z drzewa. Tak jak tu. To jest moje ulubiony typ budynku. Drzewo i kamień. Bo jak byłem mały, na wsi mieszkałem w takim budynku. Wszyscy my na wsi takie budynki mieli w Polsce. No dach to jest taki imitacja dachówki, ale to jest taki plastik. Z plastiku. Tu ten podest, co wam mówiłem, że niekiedy w lecie jak dużo ludzi przyjeżdża, to namioty tu rozkładają. I z drugiej strony te okiennice też są. No i ja se tam śpię. No i miejsce na ognisko. I tak tu się przyjemnie spało. Tak przyjemnie, szczególnie jak teraz ten wiatr wiał. On mi nie wiał do środka, tylko przez to okiennice lekko wpuszczał powietrze. Ja nie używam wentylatora prawie nigdy. Jak jest bardzo gorąco, to używam, ale bardzo rzadko, bo wentylator wydaje odpowiedni dźwięk, a mnie to drażni. Ja lubię spać po cichutku. Tak mi się tam przyjemnie spało. W Kreti, w tym drugim budynku tego mojego kolegi, też przyjemnie, bo też budynek z drzewa. Nie wiem dlaczego, co w tym jest. Będąc w Australii, w murowanym budynku mieszkałem i nie było to takie przyjemne, no. Nie było to takie fajne, mimo że ten budynek też jest normalny, nie jest jakiś wynalazkowy, niby fajny, ale ten strasznie fajnie się w nim śpi. Ja tego nie potrafię opisać, dlaczego. Coś mi tam kiedyś żona opowiadała, że niegdzie jak jest dom na żyle, łóżko, że nie wolno spać, bo tam żyła wodna pod domem czy coś, to powinno się łóżko przestawić w inne miejsce. Do góry teraz idę po takich drewnianych schodach, ale wszystko z prawdziwego drzewa. Prosto zrobione. I to jest ta moja sypialnia. I zwróćcie uwagę też. Wszystko ma silne drzewo. Łóżko. I te okiennice. I to jest wszystko też zrobione z desek. Z tych desek, których oni sami w lesie wyżynają. To nie jest nic tu kupione w marketach, oprócz tych firanek, tych pościeli. To jest to, co oni sami robią. Oni to potrafią sami zrobić ręcznie piłą, a szczególnie takie stoliki i stołki. No i moje łóżko, wentylator,
materac, rama do łóżka. Prosta, zwykła konstrukcja. Wszystko tu prościusieńkie. Ale jak się przyjemnie tu śpi. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że te drzewo oddaje, no nie wiem jak to powiedzieć. Lub te okiennice, że z tej strony i po drugiej stronie, tam jest jeszcze siatka, żeby robaki nie wchodziły, przepuszczają powietrze, że człowiek śpi tak jak byłby na przykład na hamaku na polu, a jest w budynku, jest w domu. Coś fajnego, coś wspaniałego. No i te moje piękne schodki. Naprawdę wybieram takie miejsca na mieszkania. Bo one mi sprawiają przyjemność. Nie lubię miast, nie lubię hoteli, a szczególnie drogich hoteli, dużych, takich wynalazków. No łazienka, ściana, cegła, płytki. Oczywiście woda ciepła, umywalka. Proste, a przyjemne. I jeszcze jest tu jeden, stołek zrobiony z desek i stolik, na którym ja urzędowałem. I wszystko z tego drzewa. Ale jest to fajne. Płytki tak położone, raczej bym powiedział może na styl grecki. Czerwone płytki, duża fuga. I dodatkowo, jak więcej ludzi przyjechało, dodatkowo jest tu jeszcze jeden pokój z nowym materacem. Wszystko nowe. I te okiennice też tutaj są. I te światła takie delikatne są. Czyż to nie działa pięknie? Także zapraszam, przyjeżdżajcie. Jeśli ktoś ma ochoty zawitać w Kambodży, niech przyjeżdża. A szczególnie ja to robię chcę zrobić ten program, już to mówiłem, teraz to powtórzę, dla osób, którzy mają problemy z nadwagą, a chcą schudnąć, a chcą to zrobić w naturalny sposób. No bo jest na to fajne lekarstwo. W Australii jakaś tabletka, którą lekarz, który mnie nie lubiał, jak miałem te problemy, chodziłem do niego, mimo że on mnie nie lubiał, mnie oszukiwał, naciągał na pieniądze, ale do tego stopnia był uczciwy, że on powiedział mi, że on mi tej tabletki nie poleca, bo ona rujnuje zdrowie. I moja żona mówi, że przychodzą do niej ludzie, do kliniki, którzy się odchudzali za pomocą tej tabletki. Po tej tabletce są chorzy. A ja straciłem 20 kg w 2 miesiące, nie używając tabletek, tylko zmieniając dietę. I no może troszeczkę mój styl życia. Chociaż się całe czasy spacerowałem, chodziłem po dachach, pracując na dachu. Żadnych tam gimnastyk nie uprawiałem. W gymie nigdy przez całe życie nie byłem i myślę, że nie będę. Nie lubię gymu. Jak mam wybrać gym, a szczególnie te w Australii, które na każdej ulicy są, to ja się wolę przejść tam na dół do wodospadu, umyć się w wodospadzie i wyjść do góry. Wrócę tu kiedyś do tego domku znowu z kilku powodów. To, że mi się tu podoba, to, że są tu ci chłopcy, którzy ze mną gadają wieczorami, w karty grają, w gry grają, nie nudzę się, nie jestem sam. To, że właściciel jest farmerem teraz, a on był kiedyś w partii opozycyjnej i ma tak dużo wspólnego ze mną, opowiada to i tamto. Jest nauczycielem w szkole, uczy dzieci też tych dobrych rzeczy i dlatego wziął mnie do tej szkoły, bo mówił mi, że on to mówi dzieciakom codziennie, żeby nie pili tego, nie jedli, ale chce, żebym ja to przekazał. No bo jak to powie ktoś inny, no to troszkę będzie inaczej wyglądać. A te dzieci mnie szokowały w tej szkole. Oni wszyscy to wiedzą. Oni to wszyscy wiedzą. Oni mają fajną wiedzę, tylko żeby tego używali. No ale jak tą ich wiedzę próbują zabić reklamy, bo są na każdym kroku, no to później używają tego dziadostwa, tego sztucznego jedzenia, mimo że tego prawdziwego tu jest bardzo dużo. No i oczywiście jak ja poszedłem do szkoły, to musiałem wyjść na durnia, no nie? Pytam się ich, kiedy jedli ostatnio jakiegoś owoca, a oni wyciągają spod ławki jakieś takie niby czeresieńki, mnie częstują tym. Zjadłem, no i wszyscy mnie wyśmiali, a okazało się, że to jest jakieś coś podobnego do chili. Skórkę się z tego ściąga, zjada miąższ i pestkę wypluwa, a ja zjadłem i ze skórką i z pestką.
i cała klasa w śmiech ze mnie. No ale jak zobaczyły białego osła w Mondukiri, to mnie wyśmiały. Ale było wesoło, było fajnie. Pozdrawiam. Trochę za dużo tego gadania dzisiaj, ale powiem wam, jest to drugi obiekt, drugie miejsce, z którego mi żal wracać. Żal mi tak wracać, jak było mi żal, jak byłem dzieckiem, wracać z wakacji ze wsi, jak byłem na wsi, u mojej babki mieszkałem w drewnianym domku i było pełno kuzynów, razem my się w rzece kąpali, razem my się bawili, razem my truskawki zbierali i to było co roku my tam na wakacje jeździli i było żal. To tak samo mi stąd żal wracać i to już jest drugie miejsce, bo pierwsze było w Kreti u tego mojego kolegi. Teraz tam właśnie jadę, bo to mam po drodze do domu. To drzewo jest przepiękne i ten duży miód tam na nim rośnie. Pozdrawiam was jeszcze raz. Zróbcie sobie wolne, przyjedźcie tutaj, poznacie piękne miejsca. Piękne i wspaniałe. No i schudniecie, zobaczycie coś nowego, potrawelujemy. Przez miesiąc, jak przyjedziecie na urlop na miesiąc, zwiedzimy Kambodżę, tak to co najciekawsze, to co najważniejsze. I podejrzewam, że jakbyście tu byli, będziecie tu chcieli zawsze wrócić. Że to będą wasze najlepsze urlopy. Ja wiem, że jeśli z Polski tu ktoś leci, to są najdroższe, to tutaj jest ten bilet. Reszta już jest troszkę taniej. Ale mi to kiedyś kolega opowiadał, z którym pracowałem w Katowicach. Mówi: Jacek, pojedź sobie na wczasy do Tajlandii, bo jego syn tam pracował i tam uczył w szkole. Mówi, a później wjedź sobie na chwilę do Wietnamu i wjedź do Kambodży. Ja jak wjechałem do Kambodży rok temu, to jestem tutaj teraz już trzeci raz w Kambodży i chcę tu zostać na stałe. Już nie chcę wracać do Australii, bo Australia mnie nie uszczęśliwiła. Mimo że prowadząc firmę naprawę dachów, dobrze tam zarabiałem. Więc ten kraj żyje troszeczkę w dużej mierze z turystyki. Jeśli tu przyjedziecie, poznacie piękne miejsca, ale tak samo pozwolicie zarobić tym ludziom, którzy chcą tutaj żyć z turystyki. Oni oferują piękne rzeczy, niedrogo, a to, co jest tutaj najważniejsze w nich, szczególnie w tych ludziach, których tu właśnie poznałem, są cholernie uczciwi. Żyją skromnie, ale są tak uczciwi, że warto tu do nich przyjeżdżać i za to ich podziwiam najbardziej. A dlaczego w tym domu mi się tak fajnie spało? To nie wiem, ale pamiętam, jak jeździłem na koncerty w Polsce, rockowe, bluesowe, heavy metalowe, jak Martyna Jakubowicz śpiewała: w domach z betonu nie ma wolnej miłości.